2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. No to tak, jeżeli chodzi o chodniki w Czarnogórze, w Budwie, to jest różnie. Są podjazdy oczywiście, ale często gęsto nie ma zjazdu. Więc robi się to, co w Tajlandii. Zasuwa po prostu ulicą. Tak to wygląda. Zasuwa się ulicą. Nowy dzień, tak samo nieogolony ja, ale nowa przygoda. Przygoda budwiańska. Ale nie z Rivierą Budwiańską i plażami Budwy na początek, a ze starym miastem Budwy. Starym budwiańskim miastem, które podobno nazywane jest Małym Dubrownikiem. No przekonamy się. No i dotarliśmy na stare miasto budwiańskie, a zaczynamy od XV-wiecznej wieży, która faktycznie troszkę przypomina tę wieżę z Dubrownika. Jest chyba niższa, ale no nawiązanie już pierwsze jest. Przez bramę miejską wkraczamy do starego miasta w Budwie, które datowane jest, uważajcie, pomiędzy IX a XVII wiekiem. IX wiek, czyli jak jeszcze nie rodziło się nawet państwo polskie, to tutaj już życie kwitło w mieście Budwa. A oto i plac poetów w Budwie, w Czarnogórze. No ale dlaczego Budwa nazywa się Budwa? Jedna z teorii głosi, że Budwa to po prostu starożytna nazwa na oregano. Inna teoria, ta jest zdecydowanie ciekawsza, mówi, że tak na imię miała krowa. Krowa, która przyciągnęła do kraju Ilirów wóz Kadmosa i Harmonii. W niewielkim starym mieście w Budwie docieramy na placyk przy domu Czekrdekowicza. Jak ma się to budwiańskie stare miasto do tego nazewnictwa, że jest to Mały Dubrownik? To są najprawdopodobniej podobne lata i pewnie podobni ludzie to budowali. Więc wygląda podobnie. Te schodki, te wąskie uliczki, to wszystko jest bardzo, bardzo podobne. Być może nazywany jest Małym Dubrownikiem dlatego, że kształt murów miejskich przypomina te mury z Dubrownika. Music. Kościół Świętego Jana Baptysty, VII-XII wiek, więc pewnie parę razy przebudowywany i zmieniano jego koncepcję. Tuż za mną jest też Pałac Biskupów, ale dużo ciekawsze i fascynujące, przynajmniej moim zdaniem, jest to, co jest naprzeciwko. Dokładnie naprzeciwko kościoła znajduje się obecnie restauracja, ale kiedyś w I wieku przed naszą erą znajdowały się tutaj termy miejskie, romańskie termy. A my skorzystamy z tego miejsca troszkę w innym celu. Bo my w tych termach romańskich będziemy Popijać aperola.
jeżeli chodzi o dostępność Budwy, a tak naprawdę Starego Miasta, Budwy do potrzeb osób poruszających się na wózku, to jak najbardziej. Dużo lepiej niż Dubrownik, w którym jest mnóstwo schodów i dużo lepiej niż Trogir, w którym podłoże jest dużo bardziej nierówne niż tutaj. Te płyty kamienne w Budwie są bardziej równe i poruszać się na wózku można tutaj znacznie wygodniej. Tak naprawdę pokonały nas jedne schody na mury. Natomiast i tak można spojrzeć na bezkres morza. Łapanie cienia pod drzewkiem oliwnym, muzyka w tle, kawiarenki, wąskie uliczki, kamienne, białe zabudowania i poczucie tego klimatu, który tu jest, to jest według nas prawdziwa Budwa. To jest ta Budwa, którą należy zobaczyć. Oczywiście można znaleźć tu też takie plastikowe elementy, ale nie trudno znaleźć tutaj urocze miejsce, w którym można przysiąść i delektować się klimatem tego jakże starego miasta. Ta prawdziwa Budwa jest tutaj. Te serce Budwy jak najbardziej bije tutaj, a nie tu. Ja rozumiem, że niektórzy nie wyobrażają sobie wakacji bez cymbergaja, gofrów i świecidełek, ale czy tak powinny wyglądać wakacje? Robimy podróże. Gdzie nie spojrzeć, jadąc w kierunku Ulcini, znajdziemy zatoczki, piękne punkty widokowe. Morze, skały, kolor wody, soczysta zieleń. Czy może być coś piękniejszego? XV-wieczna osada, która obecnie jest prywatną wyspą. Czemu nie? Święty Stefan, Stefan, wyspa niedaleko Budwy, połączona groblą ze stałym lądem i niedaleko drogi, jak słyszycie. Punkt widokowy najlepszy na tęże wyspę. Obecnie jest wydzierżawiona na 30 lat. I to właśnie tam gwiazdy Hollywoodu przebywają, relaksują się. Wszystkie zabudowania są XV-wieczne, z zewnątrz, w środku niezwykle luksusowe. Cena jednej doby horrendalnie wysoka i tylko wtedy można dostać się na tą wyspę. Ulcini, czy jak to się tam wymawia, to jest to. To wszystko, co znajduje się w obrębie tych potężnych murów. Ale żeby się tam dostać, to jest taka góra. Więc chyba nie. Bo ja nie wiem, co się dzieje później. Można próbować też z dołu je zobaczyć, ale tam są podobno schody. No zobaczymy, czy z dołu się da zobaczyć cokolwiek. Ulcini, czyli miasto, do którego dostać się nam nie jest łatwo, a tak naprawdę nie możemy, okazało się, bo jedyne wejście, które do niego prowadzi, to po stromej górze w górę. I no nie damy rady najzwyczajniej w świecie, ale jest to miasto w większości muzułmańskie, co możecie poznać po wieżach meczetów. Robimy podróże.
Do Czarnogóry przyjeżdża się po widoki, a te są po prostu porywające. Jadąc w kierunku Cetyni dosyć nową drogą można natrafić na jeden z nich, a stąd Riviera Budwańska, Sveti Stefan, Starówka w Budwie, jak na dłoni widoczni. Dotarliśmy do niewielkiej wsi o nazwie, która jest taka sama jak przepływająca przez nią rzeka. Rijeka Crnojewica. Urocza to miejscowość, a nas ściągnął tutaj piękny most. Stary most w Rijece to most, który łączył wieś ze znajdującą się po drugiej stronie rzeki miejscowością Obod, gdzie znajdowała się pierwsza słowiańska drukarnia. Ponadto to podobno właśnie tutaj, w Rijece, znajduje się restauracja o nazwie Stary Most, która serwuje najlepsze ryby w Czarnogórze. W podróży przez piękną Czarnogórę docieramy do punktu, który oferuje nieziemski wprost widok. To Pawlowa Strana, a widok stąd na jezioro Szkoderskie po prostu powala. Robimy podróże. Wiejskie, czarnogórskie klimaty warto zakończyć na lokalnym rynku, który praktycznie w każdym tutaj mieście jest. Jest wcześnie rano, ruch, jak słyszycie, duży, ale produkty najlepsze. Kajsija. A ile kosztuje? 8 eura litra. 8 euro litra? Da. Evo, to je kruška, izvolite. Tutaj wszystkiego można spróbować, więc to jest naprawdę bardzo lokalny targ. Tym razem rakija gruszkowa. 3 litra, jel tako? O Jezu. Prelepo, ekstra. Ona jest chyba jeszcze lepsza od tamtej. Pycha. No po takiej drodze to my dawno nie jechaliśmy. No serpentyn i pod górę, oj strasznie. Do tego wszystkiego na termometrach 40, więc trochę ciepło. A trafiliśmy do monasteru Ostrog. Ta woda, która się tutaj znajduje, która wybija ze źródełka, które podobno zaczęło wybijać stąd po śmierci założyciela monasteru, jest wodą cudowną, traktowaną przez prawosławnych, bo to monaster prawosławny, jako woda cudowna. Szczególnie podobno leczy bezpłodność. Test jakościowy wody. Bardzo smaczne. Piłaś? Tak, piłam. Wyjątkowo jest naprawdę orzeźwiająca i chłodna, tak jakby wypływała z wnętrza. Sam monaster Ostrog wybudowany został w XVII wieku. W środku obecnie mieszka 12 mnichów. Jest 17 dzwonów, z czego największy waży aż 11 ton. I to, co najważniejsze chyba teraz, to taka mała informacja o szacunku dla miejsc ważnych, dla miejsc świętych. Nawet jeżeli nie dla nas, to dla innych tak. Bez względu jaka to religia, szacunek się należy, dlatego od teraz pozostaniemy z samymi obrazkami.
Przyjazność i serdeczność czarnogórców doświadczamy na każdym kroku. I nawet tutaj, w tym monasterze, chciano mnie wnieść do świętego ciała, do tej kaplicy po kilkunastu kamiennych, stromych schodach. Czarnogóra to ludzie.